Witam serdecznie. Czas na moją ulubioną część lata. Kiszenie ogórków. Nic nie smakuje tak dobrze jak domowe przetwory. Zaczynam od tego, co najważniejsze. Świeże ogórki prosto z grządki. Słońce, zapach ziemi i te zielone cuda. Zbieram ogórki różnej wielkości. Mam i te małe, i trochę większe. Wracam do domu. Kuchnia czeka. Zanim zajmę się ogórkami, muszę przygotować wszystkie naczynia, które będą mi potrzebne. Podstawa udanych przetworów to idealnie czyste słoiki. Najpierw dokładnie myję każdy słoik i zakrętkę. Dokładnie wypłukuję każdy słoik i zakrętkę, aby pozbyć się resztek piany, bo to podstawa udanych kiszonek. Zanim włożę do słoików ogórki i przyprawy, upewniam się, że są one idealnie czyste. Nalewam wodę do dużego garnka i stawiam na kuchence. Woda będzie się podgrzewać. Teraz pora na same ogórki i chrzan. Każdy ogórek dokładnie myję pod bieżącą wodą, by usunąć wszelkie zanieczyszczenia. Czas na kolejny, bardzo ważny składnik – chrzan. Od razu czuć jego ostry i wyrazisty zapach. Wiem, że to właśnie on nada ogórkom ten wyjątkowy charakter. Zaczynam od obrania go ze skóry. Teraz kroję go na mniejsze kawałki, takie, które swobodnie zmieszczą się w słoiku. A potem, już po umyciu ogórków, obcinam ich końcówki. To przyspiesza proces kiszenia i pomaga wchłonąć smaki. To jest taki mały, ale ważny krok w tym procesie. Każdy ogórek, który przechodzi przez moje ręce, to obietnica wyjątkowego smaku. Cieszę się, że są tak pięknie zielone i chrupiące. To odcinanie końcówek to po prostu jeden z kroków, który pozwala mi mieć pewność, że wszystko będzie idealne, kiedy już je otworzę. W końcu to ma być czysta przyjemność. Kiedy ogórki i chrzan są gotowe, wracam do słoików. Czas na ich wyparzanie. Wkładam je do dużego garnka z wodą. Razem ze słoikami wkładam też zakrętki. Wszystko gotuje się przez około 10-15 minut, żeby mieć pewność, że są sterylnie czyste. W międzyczasie biorę się za ostatnie przygotowania. Obieram czosnek. Ja używam 8 ząbków na tę ilość słoików, po 2 na każdy. No i mam przygotowane świeże baldachimy kopru dla klasycznego aromatu. Teraz czas na układanie. Na dno każdego słoika wkładam 1 baldachim kopru, kawałek chrzanu i po 2 ząbki czosnku. Następnie ciasno upycham ogórki. Te większe układam na dole pionowo, a mniejsze wpasowuję w wolne przestrzenie. Im ciaśniej, tym lepiej. Ważne, żeby słoik był dobrze wypełniony. A na samą górę wkładam teraz jeszcze 1 baldachim kopru. Zawsze staram się go upchnąć w taki sposób, żeby był cały pod wodą, bo dzięki temu wszystko będzie idealnie ukiszone. Po napełnieniu pierwszego słoika robię dokładnie to samo z pozostałymi. Krok po kroku, z taką samą dbałością, wkładam czosnek, chrzan i znowu układam ogórki, aż wszystkie będą gotowe do zalania.
Kiedy już wszystko jest na swoim miejscu, mogę powiedzieć, że ten etap jest zakończony. Słoik jest pełny, pięknie ułożony. To właśnie dla takich chwil warto to robić. Taka domowa, prosta radość. Przechodzę do solanki. Mój sprawdzony sposób to 1 łyżka stołowa soli na każdy litr wody. Nie podaję dokładnej ilości wody, bo zawsze wlewa się jej tyle, ile potrzeba, aby całkowicie zakryć ogórki w słoikach. Gotuję wodę, ale przed wlaniem do słoików pozwalam jej ostygnąć do temperatury letniej. Robię tak, bo letnia woda jest optymalna dla bakterii mlekowych, które odpowiadają za prawidłową fermentację, a jednocześnie pozwala zachować wartości odżywcze ogórków. Używam tylko soli kamiennej, bez jodu. Letnią solanką zalewam ogórki w słoikach. Upewniam się, że ogórki są całkowicie przykryte płynem. Właśnie teraz zaczyna się proces kiszenia. Słoiki z ogórkami zakręcam. I gotowe. Tak wyglądają świeżo zrobione ogórki, gotowe do fermentacji. Odstawiam je w spokojne miejsce, najpierw na kilka dni w temperaturze pokojowej, by proces ruszył, a potem trafią do chłodniejszej spiżarni. I proszę, po kilku dniach moje ogórki wyglądają właśnie tak. Gotowe, chrupiące i pełne smaku. Ten kolor i ta mętność to znak, że wszystko poszło zgodnie z planem. Pora sprawdzić, co dzieje się w środku. Ostrożnie wyjmuję ze słoika ogórki, żeby zobaczyć, czy są już ukiszone i spróbować, czy mają już ten właściwy smak i chrupkość. Kiszenie ogórków to esencja lata zamknięta w słoiku. Nic tylko jeść. To prosty sposób na pyszny, zdrowy dodatek do obiadu, do sałatki, czy po prostu jako samodzielna, chrupiąca przekąska. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do moich kolejnych filmów, w których będę dzielić się więcej moimi sprawdzonymi przepisami kulinarnymi. Do zobaczenia!